Filozofem jest odcinkiem, który zyskał największą liczbę odwiedzin na kanale. W związku z tym oraz z prośbami o pociągnięcie tematu postanowiłem pójść za ciosem i zaprezentować kolejny klasyk Varga, czyli Burzum Chwisly-setta Ros. Utwory na Chwisly-setta Ros, podobnie jak kompozycje pierwszych 4 albumów, powstawały od stycznia 1991 do marca 1992. Muzyka została zarejestrowana we wrześniu 1992 w Grieghallen Studio pod okiem słynnego Erika Hundwina Akka Pytten. Na albumie znalazły się 4 długie kompozycje, z czego jedna całkowicie ambientowa. Varg wzbogacił swoją muzykę o zimne brzmienia klawiszowe, które wprowadzają atmosferę melancholii. Jest to również pierwszy album Burzum, który jest konceptalbumem opowiadający o degeneracji chrześcijaństwa i tym, co inni nazywają światłem, Varg nazywa ciemnością. Na płycie tradycyjnie obsłużył wszystkie instrumenty. To album, który położył podwaliny pod tak zwany atmosferyczny black metal. I tutaj właśnie na pierwszy plan wysuwa się klimat, nie zaś agresja wynikająca ze stylu muzycznego prezentowanego przez Burzum. Utwory są rozwleczone i opierają się na jednostajnych, powtarzających się riffach używanych w sposób oszczędny. Perkusja również uderza minimalistycznie. Ale właśnie ten minimalizm jest wielką siłą albumu. Syntezatory są używane z wyczuciem. Nie jest ich dużo, ale tworzą magiczny podkład pod gitary. Całość jest spektaklem wyobcowania, mroku oraz totalnej pustki. Taka muzyka często oddaje samotność lepiej niż bombastyczne blasty oraz ekstremalne tempa. Tu cały czas mamy wrażenie, że coś czai się w mroku. Widzimy tylko błyszczące, rozświetlone ślepia, czyhające na sposobność, by rzucić nam się do gardła i ściągnąć nas do najgłębszych czeluści piekła. Długość kompozycji również pozwala nam się wczuć w klimat. Atmosfera rozlewa się wokół nas, sprawiając wrażenie, jakbyśmy siedzieli w cieniu jaskini rozświetlonej tylko blaskiem świecy. Wokale Varga totalnie przygnębiają. To krzyk konającej osoby wydobywający się z każdej komórki. Te wrzaski opowiadają historię o życiu, sennych krainach oraz o śmierci. I świetnie współgrają z warstwą instrumentalną, tworząc niesamowitą, niespotykaną głębię muzyczną. Decydującym elementem płyty jest jej produkcja lo-fi. Mimo że niewypolerowana i surowa, tworzy z muzyki arcydzieło. Ten album przetrwał próbę czasu. Jest tak samo piękny i przerażający, skupia się na najbardziej minimalistycznych aspektach metalu. Chwisly-setta Ros nadal fascynuje starych fanów oraz przyciąga nowe pokolenia słuchaczy. Mimo że muzyka nie jest jakoś super zapamiętywalna, jednak gdy odpalisz album, wyruszasz do najciemniejszych zakątków własnego ja. Dobra, to posłuchajmy teraz fragmentów tego blackowego dzieła. Już otwierający Deadsummengang, czyli po naszemu to, co kiedyś było, rozpoczyna się mistycznymi klawiszami i rozwleczonymi riffami, które tworzą ten majestatyczny, tajemniczy i chłodny klimat. Następnie dołącza miarowa perkusja, która później osiąga prędkość blastów. No i wchodzi ten agonalny krzyk człowieka skrzywdzonego przez życie. Tekst opowiada o tęsknocie za tym, co było kiedyś i już nigdy nie wróci. Utwór tytułowy jest zdecydowanie bardziej wściekły. Lodowaty wokal przeszywa trzewia, jest on żałobnym skowytem. Bas podąża za jednostajnymi, nihilistycznymi riffami. Słuchasz tych dźwięków i nie zauważasz, że za oknem robi się ciemno. Utwór opowiada o duszach uwięzionych na słonecznej polanie. Nie mają się jak stąd wydostać. To jest ich piekło. Inistolet fra Drömmen, czyli w Zamku ze Snu, zawiera dość ciężkie riffy i mocną perkusję, jeżeli chodzi o muzykę Burzum. Następnie wchodzi ten rozdzierający krzyk Varga. Czujemy się, jakbyśmy byli na jakiejś makabrycznej karuzeli, która ma za zadanie pomieszać nam zmysły. Tekst opowiada o królu, który jedzie na czarnym koniu przez swoje życie, by dotrzeć do Zamku ze Snu. I na koniec całkowicie ambientowy 14-minutowy Tromhead, czyli pustka zapowiadający przyszłą drogę Varga. Leniwe pasaże klawiszowe przelewają się z głośników, tworząc magię i tajemnicę.
Czas obczaić okładkę i wkładkę. Cover jest w surowym, czarno-białym black metalowym klimacie lat 90., przy tym bardzo znany. Widnieje na nim leśna ścieżka, przy której usnął sobie już na wieki stary wędrowiec. Leży długo, bo oczodoły i twarz ma zapadnięte, a kruki nad nim szybują. Według mnie to alegoria dobrej przeszłości, która odchodzi w niepamięć, do której nawiązują teksty albumu. Twórcą dzieła jest Theodor Kittelsen, XVIII-wieczny norweski rysownik i ilustrator, który głównie przedstawiał norweską przyrodę z elementami mistyki i ludowych wierzeń. We wkładce podano teksty, a na stronie zamykającej tę obszerną wkładkę jest mroczna grafika przerażającej postaci wyłaniającej się ze starego drewnianego domu, a pod spodem opis, o czym traktuje album. Na stronie zamykającej pudełko podano tytuły utworów, kiedy i gdzie nagrano album, producenta i tym podobne, oraz logo wydawcy, w tym wypadku Bielbog Productions. Mam wrażenie, że im bardziej wiekowa muzyka Burzum, tym jak wino starzeje się doskonale, dostarczając gęstej atmosfery i ponurych wizji. Pomysły zapoczątkowane na 2 pierwszych albumach zostały rozwinięte na Chwistlisset Taros, tworząc jeden z najbardziej wpływowych albumów w historii black metalu. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!